Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie Tower. To jest drugi aranż, jaki zrobiłem po Dungeonie, który już możecie sobie obejrzeć. I jak to właśnie, jak ta historia w ogóle wyglądała z Tower. Musimy się cofnąć aż do początku. Czyli jak w zasadzie wszedłem do ekipy Heroesów. Spotkałem Mateusza kiedyś na korytarzu, znaczy w zasadzie nie jak go spotkałem, tylko słyszałem jak gada sobie z kimś. Słuchaj, tam muzyka, Heroesi, orkiestra. No w każdym razie dużo nie zrozumiałem, ale usłyszałem dwa słowa. Heroesi, czyli jedna z moich ukochanych gier, zaraz po Gothicu, i słowo orkiestra. Byłem wtedy już świeżo w sumie po skończeniu studiów z kompozycji na tej uczelni i uznałem, że nie no, to jest jakby strzał w dziesiątkę. Heroesi, orkiestra, muzyka, połączyć to i zagadałem i tak umówiliśmy się na napisanie już wtedy, pierwszego dnia 2 aranży. Także ja od razu powiedziałem, że chcę pisać Dungeona, bo uwielbiam tą muzykę. Dungeon, Necropolis i jeszcze się wam przyznam, ale tylko do muzyki, nie do samego zamku, Inferno. Bo zawsze lubiłem te mroczne klimaty bardziej, wolałem instrumentować takie rzeczy, lepiej się czuję w takiej muzie. No z Towery miałem trochę takie, no Tower, no Mateusz nie chce tego robić, no nie wiem. W końcu Mateusz powiedział, stawiam pizzę, dobra? No dobra, i to mnie przekonało, nie ukrywam i stwierdziłem, że tak zacznę pracę nad Towerem. Po prostu też mało może grywałem samym Towerem i dopiero potem się okazało, że jest tym dużo więcej niż się spodziewałem. Jest to zdecydowanie, uważam, najbardziej skomplikowany z Paula utworów z trzeciej części i był bardzo też dużym wyzwaniem dla nas, dla całej orkiestry, żeby to nagrać. Jest bardzo trudny technicznie do zagrania, jest mnóstwo w nim różnych przebiegów, o których zaraz będę mówił bliżej. Oprócz samej melodii, basu, harmonii, też jak ja się zabierałem do pisania tego. Jak wiecie, pracujemy w ten sposób, że spisujemy ze słuchu to, co słyszymy po prostu ze ścieżek MIDI oryginalnych Paula, a potem dodajemy od siebie tego instrumenty, coś zmieniamy, aranżujemy po prostu. Ale chciałem wydobyć jak najwięcej z oryginału, wszystkich melodii, przebiegów i tak dalej. Już po drugim przesłuchaniu słyszę, przecież tam oprócz tej melodii i walczyka klasycznego bardzo, słyszę takie bardzo ciche, ale jednak szybkie przebiegi. Ja z tego zrobiłem pizzicato w smyczkach, czyli takie szarpane struny szybko w smyczkach, co też wymaga sporej umiejętności technicznej, żeby to wyszło i dużo naprawdę było z tym problemów. A potem słyszę, przecież tam są jeszcze flety, które w ogóle grają jakieś niesamowite przejścia w bardzo szybkich dźwiękach. To są 16 w rytmie, jak się zapisuje. No i przede wszystkim wróćmy do inspiracji samego Paula, kiedy to pisał. Tower jest takim najbardziej, bym powiedział, ze wszystkich ścieżek kawałkiem, który przypomina wyjęty walczyk po prostu z repertuaru romantycznych kompozytorów. Chopina na przykład, ale też bardziej muzyków, kompozytorów romantycznych rosyjskich. Tutaj na przykład są takie jawne odniesienia do Rachmaninowa, do Rimskiego-Korsakowa. To są romantyczni kompozytorzy. No i skąd się to wzięło? Weźmy sobie, powiedzmy najpierw, jakim kompozytorem jest Paul. Przede wszystkim od samego dziecka Paul był już znakomitym pianistą i grywał bardzo dużo takiej muzyki, ma to bardzo pod palcami i to słychać od razu, że jak słyszymy jego kawałki z Heroesów, to nie jest taka typowa, ambientowa gdzieś w tle muzyka z gier, tylko to są po prostu autonomiczne kawałki, które mogłyby służyć właśnie jako utwory muzyki klasycznej, osobno. I Tower jest czymś takim. Jak słyszę Tower, to trochę jakbym słyszał jakieś fragmenty nawet z walca Chopina typu i tak dalej. I też harmonicznie. Jest takie słowo, teraz użyję trudne, progresja. To jest ciąg akordów. I ciąg, który tam mamy w Towerze, który się pojawia najczęściej, jest w tonacji d-moll. Mamy właśnie ten d-moll na początku. Później mamy g-moll. Później mamy A-dur i wraca. I to jest taka bardzo
typowa właśnie klasyczna progresja harmoniczna, która daje ten taki wydźwięk i też ma w sobie taką powagę, coś co w sumie super pasuje moim zdaniem do wieży, no bo mamy tych dostojnych magów, uczonych gdzieś w swoich bibliotekach zaszytych, no jeszcze weźmy sobie teren, na którym jest tower, śnieg, mroźny klimat, też troszeczkę, nie ukrywam, przypomina to Rosję i słyszę tym nawet echa jakiejś innej muzyki rosyjskiej, ludowej. Jakby wiadomo jest, że po prostu Paul mega się na tej muzyce zna, dużo tego grywał i to słychać w towerze. Ten mroźny klimat, takie dostojeństwo i bardzo klasyczny charakter. Poczekajcie. Dobra, miał być tower, a wyszła kalinka. Niby kompletnie się nie łączy, ale jednak, nie bez powodu się pomyliłem, bo chciałem tak troszeczkę, no może pół żartem, pół serio, pokazać Wam, jak dużo jest właśnie takiej melodyki, charakteru właśnie z muzyki rosyjskiej. I też nie tylko tych kompozytorów romantycznych, ale też muzyki ludowej. Także widać, jak Paul dużo po prostu czerpał, pisząc muzykę do Heroesów. W Tower, oprócz głównej melodii, którą słyszycie od razu, tak dalej, i tego akompaniamentu walczykowego, romantycznego, jest strasznie dużo różnych kontrapunktów, czyli takich dodatkowych warstw, które wzbogacają wszystko, jakichś szybkich przebiegów we fletach, takich rozmytych pasaży w smyczkach. I to daje właśnie temu taki ornamentowy, tak bym powiedział, charakter. To się nazywa kontrapunkty. To są właśnie te takie dodatkowe warstwy, które uzupełniają główny motyw. I mamy na przykład, strasznie to było w ogóle ciężkie dla muzyków do zagrania, jak mieliśmy próby. Tutaj mamy te wszystkie szesnastki, które towarzyszą głównej melodii. One ją mamy w skrzypcach pierwszych, tak zwanych, a drugie skrzypce opisują właśnie te dodatkowe pasaże, a równocześnie jeszcze na to, oprócz kilku innych przebiegów, harfy, takiego innego instrumentu bardzo wysokiego, o którym zaraz powiem, mamy we fletach jakieś przeciwne przebiegi i to się wszystko uzupełnia, tworząc takie właśnie pejzażyki. No właśnie, można powiedzieć, że tego jest tam już w samym oryginale bardzo dużo, ale czegoś mi brakowało. Wydawał mi się sam motyw, tak jak go znacie dobrze z oryginału, jednak trochę delikatny. Potrzebowałem takiego tak zwanego uderzenia, mięsa, które często w naszych aranżacjach jest i zdecydowałem się właśnie wprowadzić osobną warstwę chóru wtedy. Oprócz tego, że w oryginale znajduje się taki krótki przebieg chóralny, tam wysokich głosów żeńskich w MIDI na AA, postanowiłem dodać osobną taką warstwę chóralną, która by to wszystko uzupełniała z własnym rytmem, własną melodią i przede wszystkim czym, co może chór robić, to jest narracja. Czyli postanowiłem wprowadzić słowa, tak jak w wielu naszych utworach. Do tego stworzyłem taki język, który jest troszeczkę mieszanką z Tolkiena i innych moich inspiracji, tak żeby w miarę to wszystko sensownie brzmiało, ale równocześnie też sama siła fonetyczna dawała taki dodatkowy element mocy.